Tak jak Wam obiecałem, widzimy się we właściwej recenzji zestawu Rode Wireless Pro. Już teraz mogę Wam powiedzieć, że jest to niesamowity zestaw, w który naprawdę warto zainwestować. Oczywiście mam do niego kilka drobnych uwag, ale o szczegółach pogadamy. Standardowo zaczynamy od ceny, która w tym przypadku jest ultra niska. Przy czym należy pamiętać, że producent do zestawu dorzuca nam całą masę przydatnych gadżetów. Dla przykładu mamy tutaj mikrofony krawatowe. Są to lawaliery dwójki i jak widzicie cena za pojedynczą sztukę wynosi dobre 500 zł. A mamy w zestawie dwa. Podobnie zresztą jest z uchwytami magnetycznymi. MagClip Go cena prawie 100 zł za sztukę. Jeżeli sobie wszystko dodamy, to zauważycie, że cena już przekracza nam 1000 zł. Jeżeli chcielibyśmy policzyć to w ten sposób, to po prostych wyliczeniach wyjdzie Wam, że za mikrofony plus case ładujący zapłacicie nieco ponad 800 zł. Całość przychodzi do nas w dwóch case'ach. Jak wiecie, kostki znajdują się w inteligentnym etui ładującym, które również posiada wbudowany akumulator o pojemności 4200 mAh. I to jest coś, na co wielu użytkowników czekało i to jest coś, co DJI miało od dłuższego czasu w swojej ofercie. Jeżeli chodzi o samo ładowanie, no to wiadomo, odbywa się ono po USB typu C i przy pomocy również tego wejścia możemy nasz zestaw podpiąć do dedykowanej aplikacji Rode Central. Drugie etui jest z kolei przeznaczone na wszystkie dedykowane akcesoria. Znajdziecie tutaj mikrofony krawatowe, deadcaty, wszystkie kable, które producent dorzuca do zestawu, czy załóżmy MagClipy. Gabarytowo mamy delikatne zmiany, ponieważ nowe kostki są troszkę cięższe od poprzednich generacji. Wprawdzie jest to różnica kilku gramów, jednak warto mieć to na uwadze. Jest też kilka fajnych upgrade'ów, o których tutaj również muszę powiedzieć. Dla przykładu nadajniki zostały wyposażone w trzecią dodatkową diodę, która będzie nas informowała o poziomie naładowania baterii. Jest również dodatkowy przycisk, który umożliwi nam nagrywanie audio bez konieczności łączenia całego zestawu. Ten patent będzie można w ogóle ustawić z poziomu dedykowanej aplikacji, ale do tego jeszcze dojdziemy. Jest również zamykane złącze dla pchełek, więc tutaj powinniśmy uniknąć sytuacji, że pchełka gdzieś tam przypadkowo nam się wypnie. W przypadku odbiornika zmiany są raczej niewielkie i ograniczą się do menu oraz obsługi całego zestawu. Jak wiecie, mamy tutaj wbudowany wyświetlacz, który będzie nas informował o poziomie naładowania mikrofonów, poziomie nagrywania dźwięku, statusie połączenia czy trybu, w jakim mikrofony pracują. Nic nowego, nic odkrywczego, kojarzycie to z wcześniejszych generacji. Podobnie zresztą jest ze sterowaniem. Mamy tutaj wbudowane przyciski, większość z Was kojarzy to z wcześniejszych filmów. Tyle, że na wyświetlaczu teraz doszły nam dedykowane ikonki, więc poruszanie się po menu jest dużo prostsze, zajmuje dużo mniej czasu, a przy okazji wiecie, co chcecie zrobić. Nawet wybór tak błahych kwestii, jak załóżmy safety channel czy regulacja wzmocnienia, zajmuje dużo mniej czasu. Oczywiście do tego dochodzą jeszcze presety, czy załóżmy tryb pracy mikrofonów. Znowu, wszystko to kojarzycie. Daje to dużo więcej możliwości. Z drugiej jednak strony maksa z tych mikrofonów wyciągniecie w momencie, gdy zestaw podepniecie do dedykowanej aplikacji. Sam patent na połączenie Smart Etui z Rode Central według mnie jest mega wygodny, ponieważ całości po jednym kablu już po kilku sekundach będziemy mieli dostęp do wszystkich urządzeń. Nieważne, czy mówimy o komputerze, czy mówimy o urządzeniach mobilnych. Wiadomo, tutaj mamy podstawowe informacje typu poziom naładowania baterii, aktualna wersja oprogramowania, jednak to, co wszystkich najbardziej interesuje, to oczywiście wybór dedykowanych presetów, w zależności od sprzętu, jakiego używacie. Według mnie super patent, fajnie, że producent również stworzył do każdej kamery, do każdego aparatu instrukcję, jak to zrobić, za to jest bardzo duży plus, jednak w dalszym ciągu brakuje kilku nowych sprzętów, jednak mam nadzieję, że za jakiś czas przy okazji któregoś tam update'u to się pokaże. Jest również opcja timecode, na którą wielu użytkowników czekało. Jedyne, o czym należy pamiętać, to oczywiście wybór odpowiedniego klatkarzu. Jeżeli ktoś by miał problem z jakimś sprzętem, to tutaj również producent wychodzi nam naprzeciw, ponieważ na YouTubie znajdują się tutoriale i znowu są one stworzone pod konkretne sprzęty. Z poziomu apki możemy również zaprogramować nasze nadajniki w taki sposób, żeby w momencie, gdy je wyjmujemy z case'a, one automatycznie zaczynały nagrywać dźwięk. Jest również drugie rozwiązanie, o którym mówiłem wcześniej, czyli dodatkowy przycisk. Jest to opcja manualna, czyli możemy włączyć oraz wyłączyć nagrywanie. Bardzo fajne, bardzo wygodne, zwłaszcza gdy załóżmy mamy jakieś zlecenie. Jedyne, o czym należy pamiętać, to ograniczenie w postaci wbudowanej pamięci, ponieważ tutaj mamy 32 GB, co ma nam się przełożyć na plus minus 44 godziny. Z drugiej jednak strony zawsze jest to dla nas jakiś backup, później możemy sobie odpalić dedykowaną aplikację, możemy te wszystkie nagrania przejrzeć i możemy je sobie na spokojnie w różnym rozszerzeniu wyeksportować. Przy czym jak widzicie lista jest naprawdę imponująca. Do tego wszystkiego dochodzi nam jeszcze opcja Gain Assist, którą co ciekawe możecie kojarzyć z budżetowych mikrofonów Wireless Me. Tłumacząc na polski jest to wspomaganie wzmocnienia i ja wiem, cała masa ludzi co robi wszystko na manualu, w ogóle to pominie sobie, daruje ten patent, jednak dla kogoś kto chodzi świat nagrywek jest to naprawdę bardzo przydatne. Ponieważ tutaj mikrofony będą się dopasowywały do tego, co aktualnie dzieje się wokół nas. I też producent zostawia odnośnik i też na stronie tłumaczy, jak to działa i jak to się dzieli na dwie podkategorie.
To, co wszystkich interesuje najbardziej, to oczywiście opcja nagrywania w 32 bitach, na którą cała masa użytkowników czekała przez dłuższy czas. W największym skrócie ona uratuje Wasze audio, ale też sprawi, że tutaj bardzo ciężko jest dojść do jakiegoś przesteru, czy załóżmy zniekształceń. Zresztą aktualnie na zewnątrz mamy idealne warunki, żeby przetestować te mikrofony i zobaczyć, co na etapie późniejszej edycji z tym dźwiękiem da się zrobić. Przyjrzałem kilka sampli i naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem i jeżeli nie macie pojęcia, o czym mówię, też jeżeli miałbym to wytłumaczyć łopatologicznie, to jest tak jak z rawami w zdjęciach. Jest jeszcze jedna ważna informacja, otóż Rode zwiększył również zasięg tych mikrofonów, ponieważ on się zwiększył do dobrych 260 metrów. Oczywiście nikt nie będzie to testował do takich odległości, ale na spokojnie można się obrócić, można przejść kawałek drogi i z tym dźwiękiem nic nie powinno się... Temat pracy w różnych warunkach oraz przy różnych odległościach w sumie można zostawić na jeszcze jeden dodatkowy materiał. Do tego mam nadzieję, że za jakiś czas dojdziemy. Podsumowując, Rode stworzył naprawdę genialny zestaw, który naprawdę warto zainwestować i do którego naprawdę bardzo ciężko się przyczepić. Jest jeszcze jedna kwestia, której celowo nie poruszałem, a mianowicie chodzi mi tutaj o wbudowane akumulatory, czy jak to woli baterie. I to jest powód, dla którego również przerzuciłem się na najnowszą generację, ponieważ do tej pory pracowałem na pierwszej generacji, a mianowicie po kilku latach pracy i intensywnego użytkowania te mikrofony po prostu padły. I mam nadzieję, że w przypadku tej generacji będzie zdecydowanie lepiej. Słuchajcie, na dzisiaj to tyle, widzimy się wkrótce, do zobaczenia.